Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami, Życie w Norwegii, godzina 8. Wyjechałem z domu o 7:30. Dzisiaj w ciuchach cywilnych od rana, mimo że dzień roboczy wtorek. No bo przyjechałem jeszcze dobrać trochę ciuchów dla ekipy. No i wszystkie ciuchy idą do etykietowania. Będą prasowane naklejki z logo firmy. Także dzisiaj chłopaki pozdawali ciuchy, wczoraj zostały wszystkie wyprane. Jedziemy je okleić. No i będzie to po prostu lepiej wyglądało. Jesteśmy w miejscu, w którym byliśmy, w którym kupowaliśmy ciuchy. Co te flagi tam robią? Bleh. Nie widać ich chyba na kamerze. Takie kolorowe flagi, wiecie jakie. Dziękuję za lajki, komentarze i subskrypcje. No i co? Zaczynajmy ten dzień. Zobaczymy, ile nam tu zejdzie na oklejanie tych ciuchów. Trochę ich jest. Jeszcze trzeba trochę dobrać. Nie wiem. Zobaczymy, ile czasu za to zejdzie. I jesteśmy już w środku w sklepie. Pamiętacie te, gdzie brałem ciuchy? Trzeba pobrać kurtki. Ale zaraz spytam, czy jest mój rozmiar, bo dla Zbełna i dla Maxa są. Także teraz wszystko będzie już obrandowane. Ale pani powiedziała, że chwilę to zajmie. Także na luzie. A kto to? No pracuje tutaj piesek. Obok też u pani piesek w sklepie jest, bo byłem obok. Będziemy mieli kaski. No ale nie ma dla mnie koszulek i kurtki, nie ma mojego rozmiaru, także znowu trzeba zamówić, będzie trzeba jakieś podjechać w przyszłości. I prawie skończone. Ale sterta ubrań. No ale dla 5 ludzi. Po 2 komplety spodni, koszulek, bluz i po jednej kurtce. Ładne kaski. No już prawie wszystko. Jeszcze troszkę. Jest 20 po 10. Zajęło im to jakieś 2 godziny. Ale pół samochodu wyładowane towarem. Możemy jechać. Bo chłopcy bez ciuchów. Także wracamy teraz do domu. Stąd jest 40 minut jazdy, ale jeszcze po drodze musimy wjechać do jednego sklepu. Witamy z powrotem. Jako iż dzisiaj poranek zszedł na zabawie z ciuchami, na drukowaniu etykiet. No i byłem u nas na bazie jakoś po 11. Chłopaki od rana nasypali jeden dach, 50 kilka metrów kwadratowych z Maxem. No ale za późno już było, żeby jechać tam za Haukeli, czyli tam, gdzie pracowaliśmy wczoraj, te ładne widoki. Tam jest godzina 20 minut jazdy. Byliśmy tam przy dobrym wietrze po pierwszej. Więc zdecydowaliśmy za Zbiornem, że dzisiaj na jego kabinach będziemy kontynuować. To jest taka praca do skoku, jak nie mamy co robić, albo jak nam się chce robić coś, a nie ma już pracy po godzinach, to można te 2 kabiny szykować, te 2 chyty szykować do położenia trawy na dachu. Tą też trzeba trochę przerobić. Także dzisiaj jesteśmy na bazie. Dzisiaj skończymy w miarę normalnych godzinach, chociaż i tak dłużej pracujemy niż powinniśmy, niż w Norwegii się pracuje, bo pracujemy sobie do 6 pewnie. No ale jesteśmy pod domem, chłopaki mieszkają tu. Ja mieszkam kawałek dalej tam, ale to wiecie, bo tu jest jezioro z drzewami. Także ja mam samochodem do domu stąd 2 minuty, chłopaki mają 10 sekund do drzwi. Także dzisiaj będzie ten dzień, kiedy będzie można popołudnie spędzić na odpoczynku. Buczo ściąga starą plastikową taki plastikal, który służył tutaj za membranę, bo tu wcześniej była trawa. W zeszłym roku przynajmniej kiedy to była trawa, ale została zrzucona, bo za ciężkie byłyby te domy do transportu dźwigiem. Tą papę podkładową zostawiamy, na to już będziemy zgrzewać naszą nową membranę. A tu jak widzicie na tym dachu, bo ktoś się może zastanawiać,
czemu są te łatki i to drewienko. No to tu właśnie musiałem wyciąć dach, część dachu w zeszłym roku, żeby można było łańcuchy od dźwigu puścić. Bo jakby je puścili z zewnątrz, to wybierałyby nacisk na wiatrownicę i wszystko by stało połamane. Także trzeba było się wciąć w dach. Widać to stąd. Widać, że tu była dziura właśnie. Butch, I don't move this board. No, only the rail. He? Only the rail. You have one screw. What screw? Yeah, this you can move. Or put it in, it's same. No to tutaj właśnie był wpust, tutaj wchodził łańcuch i tutaj były belki pod całym domem, dom był podniesiony w innym miejscu i przewieziony tutaj. Z Roland je wieździ, samochodem się do Roland jedzie 20 minut, ale jak je w nocy przewozili, to zajęło im to prawie 5 godzin, bo to policja w nocy, pozwolenie, trzeba było zamknąć drogę tutaj na skrzyżowaniu obok nas, żeby była jednokierunkowa w nocy. Potrzebny człowiek, który odpowiada za linię wysokich napięć, który patrzy, jak przyjeżdżali po liniach wysokich napięć, żeby nic się nie uszkodziło. No i 5 godzin jechali tymi krętymi górskimi drogami z tymi chytami na przyczepach. Za obie chyty, jeżeli się nie mylę, Asbion zapłacił 300 000 koron, co było dość tanio i one już w tym roku zarabiają pieniądze jako Airbnb. Są tutaj goście, cały weekend są goście, czasem w tygodniu, niektórzy na kilka dni. Ale jak będzie trawa, to będzie jeszcze ładniej, będzie tutaj wszystko pasowało do siebie, grało ze sobą. Biuro, dom chłopaków i 2 kabiny na wynajem. No ale nic, koniec update'u, bierzemy się do pracy, bo mamy dzisiaj plan, żeby na jednej z nich położyć już membranę i zobaczymy, ile będziemy mieli czasu, jak daleko uda nam się dzisiaj zajść, bo na drugiej raczej myślę, że dzisiaj nie położymy membrany, no ale to zobaczymy jeszcze, jak chłopak by chciał długo pracować, wszystko wyjdzie w praniu. No i nie nagrywałem, bo pracy było sporo, ale jedna kabina jest już w 80% gotowa do ziemi. Teraz tylko zbudować ramę i można sypać ziemię. Myślę, że jeszcze 2 dni pracy. Tutaj zbudować ramę, tam położyć membranę i obie kabiny będą z ziemią. No ale to się zrobi po prostu w wolnym czasie. Nie będę kończył już tego vloga, bo myślę, że wychodzi bardzo krótki. Także widzimy się jutro. Znowu tu za Haukeli. Prawie 1,5 godziny jazdy od nas. Jesteśmy dzisiaj na Befaringu, na wycenie, na obejrzeniu. Taki dość niewdzięczny projekt. Czy niewdzięczny, no w zależności od tego, czy klient ma pieniądze, czy nie ma pieniędzy. No bo są 2 możliwości, albo mają pieniądze i chcą to zrobić wszystko poprawnie, albo nie mają pieniędzy i chcą mieć zielony dach. Nie wiem, zobaczymy, co wyjdzie podczas rozmów Asbiona z klientem. No bo jest tutaj tragedia, jak widzicie, czasem układa się torf w workach. No i tutaj to jest napierdolone tych worków tyle, że tego nie dałoby się w ogóle wyrównać, a klient tylko chciał, wysłał zapytanie, żeby nadsypać tutaj ziemi. No ale tutaj się tak nie da. Powinny być powymieniane torfstoki, belki trzymające całość. Tu jest akurat nowa, bo to jest dobudówka, domyślam się. Tak mi to wygląda, że to było dobudowane, ten kawałek właśnie. A reszta jest wszystko stare i przegnite. Tak samo deski zamykające wiatrownicę od góry też do wymiany. Wszystkie torfstoki, wszystkie deski do wymiany i wtedy można sypać 15 cm. Wtedy można nadsypać, no ale nie tak czy siak trzeba by było te worki stąd wyrzucić, pozbyć się ich. Na głównej części domu w chwili obecnej jest w okolicach 7-8 cm ziemi, także nie było problemu z tym, żeby położyć siatkę i nadsypać, bo ta belka teraz, ten torfstok jest niższy niż to, co my stosujemy. No tak, tutaj też widzicie, tutaj też jest nowe drewno. Nowe drewno, wydaje mi się, że cała ta sekcja była po prostu dobudowana w jakimś niedawnym czasie. Ale są jakieś dziwne historie. Te folia drenażowa przez kawałek do połowy, zwykła papa, tutaj jakiś plastik. To wszystko za długie, ten plastik widać, jak jest pozawijany na hakach,
które trzymają tą belkę, więc on miał możliwości albo zjechał plastik od szczytu, ale wtedy by ciekło w środku, no albo po prostu zrobili go za długiego, za krótko go ucięli, no i wyszło tak jak wyszło im tutaj. No ale nic, na telefonie, na kamerce za zbiornem omówiliśmy ten projekt, co tu ewentualnie można klientowi powiedzieć i jedziemy do nas na projekt, tam dostawaliśmy rusztowanie. A widać nasz projekt stąd? Czy widać nasz projekt stąd? Widać! Tam na wprost jest drzewo i tam za drzewem widzę nasz dom z naszym rusztowaniem. Tak zjeżdżamy teraz tutaj na dół, wjeżdżamy tam po drugiej górce, no i wjeżdżamy tam na szczyt. No i dobra, teleportacja, przenosimy się. O, a tutaj jakaś bida, bez energii, zmęczony, zmarznięty. How are you? Oh, now flexing. Now you are fine, but without camera you are sick and weak and want to sleep, but now, oh. Just flexing to the camera. Tylko to przy kamera, tak to płacze. Without camera, just cry baby. Oh, I'm sleepy. Oh, I'm tired. Oh, I'm sick. Oh. I drive. I will drive. Dobra, jedziemy. Jesteśmy na miejscu w naszej lokalizacji. Chłopaki pomogą najpierw. Gudak! Chłopaki pomogą najpierw. Przyjechał do nas materiał. I zaraz bierzemy się za pracę. Tutaj zadanie jest dość proste. Wymiana wiatrownicy, wymiana belki. Materiał jest na miejscu. Chłopaki pomogli go zrzucić. Chłopakowi ze sklepu. Optymalnie byłoby dzisiaj i jutro skończyć to, rozebrać rusztowanie i jutro po pracy wracać z rusztowaniem już do domu. Żeby potem tylko mógł tutaj przyjechać Max z Buczojem albo z kimś nasypać ziemi, żebyśmy my nie musieli tutaj więcej wracać. I tak postaramy się zrobić, podkręcić trochę tempo, żeby w 2 dni to zrobić. Jeszcze musimy rusztowanie przystawić, także próbujemy zrobić to na gotowo i wtedy można to rusztowanie rozebrać i przystawić na drugą stronę. Na razie wydaje się w porządku. Jedno winci zmienione, drugie zmienione, trzecie docięte, za chwilę zmieniamy. Niektóre torsztoki też już podocinane. Także jutro zakończymy to, zamkniemy to deską od góry i rozbierzemy rusztowanie. To rusztowanie będzie można zebrać i być może z drugiej strony. Część już spakować na przyczepkę, a z drugiej strony będzie trzeba rozstawić rusztowanie. Trzeba mieć trochę zabawy z rusztowaniem, żeby... Chociaż nie, może nie. Bo takie kamienie, górki są, ale na nogach się to jakoś wyreguluje. Tutaj zaczęli rozbierać, ale bez rusztowania to ciężko to rozebrać. Także wydaje mi się, że jutro skończymy, a pojutrze będzie sypana ziemia tutaj, tak myślę. Że zbiór będzie chciał to wysypać możliwie jak najprędzej, żeby to nie zalegało. Tym bardziej, że planujemy teraz długi weekend wolny. Czy długi weekend wolny? W piątek będziemy pracować, ale jedziemy sobota, niedziela do Azbiorna na kabinę, na chytę Azbiorna. No i zobaczycie, jak to będzie tam wyglądało i co tam się będzie działo, chociaż tego, co będzie się działo, tutaj nie będę nagrywał, bo na pewno wiedzie jakieś piwko albo coś mocniejszego, no bo w końcu będzie taki odpoczynek. Chris tam świruje na górze, Buczoj świruje w krzakach. Idę na rusztowanie z Buczojem. Te robiłem z Chrisem, teraz wezmę sobie Buczoja za pomocnika, żeby jemu tłumaczyć i uczyć, no bo tu trzeba wszystko trzeba tłumaczyć, uczyć, dlaczego tak, a dlaczego inaczej. Chociaż i tak, no nie da się nauczyć przecież miesiąc człowieka od podstaw, tak jak Buczoja, bo Chris coś tam kuma. Ale myślę, że po pełnym sezonie tutaj, teraz do końca roku i w przyszłym roku, jak cały sezon przerobimy, no to wtedy już będą kumali, powinni już wtedy kumać wszyściutko. Ale na razie, no to taka szkoła. Co tam?
Gazu. Mamy kolejny nieskończony, to jeszcze dociąć tylko na górze. O. Tutaj też już założone nowe. Tutaj stare drewno leży. To się zabierze dźwigiem. Jak przyjedziemy z ziemią, jak Max przyjedzie z ziemią, to zabierze to drewno. O, tutaj rusztowanie przysłania wszystko. No ale 3 strony są zrobione, niektóre deski podocinane. Także może jakby jutro zrobić trochę dłuższy dzień, to może dałoby radę to skończyć całą pracę w drewnie. Ale to zobaczymy jutro. Co będzie jutro, będziemy się martwić jutro. Na razie cieszymy się, że jest piękna pogoda. Na przyszły tydzień też widziałem, że jest zapowiadana niezła pogoda, znaczy piękna, no nie pada. Nie jest jakoś wybitnie ciepło, szczególnie tutaj w tym miejscu, w którym jesteśmy, bo tu jest wiecznie cały dzień, przez te wzgórza i tak dalej. No ale jest ładnie. Jest ładnie, bo nie pada. A jak nie pada, to już jest fajnie. Tak sobie myślałem, jak jeszcze byłem na Filipinach, ludzie, którzy mnie oglądają, mówiłem wam, że ja tu przyjeżdżam odpocząć, że taka normalna praca na etacie i w ogóle. No i widzicie jak jest. Przez te wszystkie zawirowania, przez to, że przyjechali chłopcy późno, przez problemy wizowe, sezon mocno w plecy, jeżeli chodzi o czas. No i ja też nie miałem możliwości pracować w pełnym wymiarze godzin, tylko tam jakieś prace u dzieciaków zbiorna. I tam sobie robiłem na tyle, na ile chciałem. Sam sobie planowałem tak, żeby mi wystarczyło do końca tygodnia albo coś, czasem 5 godzin, czasem 8, czasem 11. No ale nie było takiej regularnej pracy. No także teraz trzeba troszkę gnać, troszkę gonić przed zimą, żeby jak najwięcej projektów zamknąć, bo praktycznie codziennie wpływa nowe zapytanie o nową jakąś wycenę, o nowy projekt. Przez to, że ja się tutaj pojawiłem w tym roku i powiedziałem Asbjornowi o kilku takich ważnych rzeczach, dla mnie ważnych. Pracowałem w różnych miejscach, w jednej firmie, która wyznaczyła jakiś standard mojej głowy profesjonalizmu. Samemu pracując, tak jak pracowałem samemu, może im kiedyś doszedł do tego poziomu, ale jeżeli bym nie zaczerpnął wiedzy, po prostu tak jak pracowałem tam, widziałem jak to wszystko funkcjonuje, jak to jest zorganizowane, to trochę by mi to pewnie zajęło, a tak jak już coś widziałeś, doświadczyłeś, zobaczyłeś jak to działa, no to już jest łatwiej. No i w tym roku Asbjorn, słuchając moich porad, chce się bardzo sprofesjonalizować dużo bardziej, jeżeli chodzi o wszystkie narzędzia, tego typu sprawy. Chłopaki, jak był tutaj Max z takim innym Polakiem, no to pracowali takim byle gównem, no. Jak w zeszłym roku na chwilę z doskoku na jednym projekcie pomagałem, jak zacząłem co oni mają z narzędzia, to się zapałem za głowę. A w tym roku wjeżdża wszystko nowe z Milwaukee, co tylko chcę, to nowe. O, tutaj są kaski nowe wczoraj, zakupione i oklejone. No, jak widzicie, są teraz naklejki i z tyłu tak samo. Także Asbjorn chce się trochę sprofesjonalizować, żeby, mówię, że odbiór tego był lepszy u klienta i tak dalej. Dużo ładniej to wygląda, lepiej. No i to są poza tym narzędzia, to wszystko to jest na lata ci to będzie służyło. A wcześniej Asbjorn miał dużo narzędzi, ma dużo narzędzi. Tylko wszystko z różnych firm, wiecie, na różnych ładowarkach, na różnych bateriach. A tak się da się pracować, ale ja tak nie będę pracował, że muszę sobie ciągnąć 10 ładowarek, po 2 baterie różne do każdego narzędzia. Problem z ładowaniem. A teraz jest to po prostu jakiś system się tworzy. Budujemy tą firmę na nowo. Mimo że firma działa już dość długo, to w tym roku jest budowana na nowo. To by było na tyle dzisiaj. Widzimy się jutro pewnie. Także do zobaczenia. Aleksander Wojtysiak, Między Światami.
Kolejny dzień z życia w Norwegii, kolejny dzień z pracy. Wracamy do domu. Która jest godzina? 5:30. No, na 7 będziemy w domu stąd. Jedziemy do domu i zobaczymy, co przyniesie dzień jutrzejszy. Na razie.